Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski, dobry wieczór. Mam nadzieję, że wszyscy są w szampańskich nastrojach. Dzisiaj Rosja, Dziki Wschód, czyli wieczór z Kremlinką. Przygotowałem takie 3 części, jeżeli chodzi o wieczór. W pierwszej powiemy sobie, wszystkie dotyczą podsumowania. Na początek powiemy na temat podsumowania tygodnia, jeżeli chodzi o Kremlinkę, co było ciekawego, jakie plany mamy na przyszły tydzień, a więc jeżeli ktoś chciałby już posłuchać Marka Meissnera i podsumowania tygodnia, to troszeczkę później zapraszamy na drugą część. W drugiej części właśnie będzie podsumowanie tygodnia, powiem takie 3 najważniejsze, myślę, wiadomości, jeżeli chodzi o ten tydzień, oczywiście moim subiektywnym zdaniem. I tutaj też zaprosiłem Marka, żeby omówić jedną część, czyli czystki. Tutaj dużo będzie na temat czystek, jeżeli chodzi o rosyjską armię, powiemy jak to wygląda, no i zapytamy Marka o jego zdanie. Tutaj troszeczkę się różnimy, Marek jest bardziej optymistyczny chyba, jeżeli chodzi o tą sytuację. Ja jestem bardziej pesymistyczny, ale to się przekonacie, jeżeli chodzi o te elementy. No i trzecia część, czyli odpowiadanie na wasze pytania. No i tutaj już możemy przejść do tego, co się będzie zmieniać, czyli do tej części Kremlinki. Powiemy, jak ten tydzień minął, bo tak jak widzicie, dosyć aktywnie wypuściliśmy tak naprawdę po 2 materiały dziennie i tak staramy się wypuszczać. Powoli Kremlinka przeradza się w rodzaj pewnej, można powiedzieć, telewizji. Tutaj widzę, że cały czas ja nie widzę przynajmniej waszych, dobrze, tutaj widzę wasze wiadomości, a mam jakąś awarię, bo nie widzę tego na swoim streamie, ale sobie jakoś poradzimy. A więc niestety chyba dzisiaj nie będę mógł wyświetlać waszych pytań, ale będę je czytał. Nie wiem dlaczego nie wyświetlają mi się. Tutaj mam informację, że to się akurat nie udało, no ale mam nadzieję, że tutaj mi wybaczycie. Jeżeli chodzi o tą panią, bo tutaj część widzów widziałem, że pytała się, to będzie w tej drugiej części, kto to jest i dlaczego ona jest ważna. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą część, to tak jak mówię, będzie poświęcona tym materiałom, które zrobiliśmy. Ja przypominam, że od poniedziałku do niedzieli codziennie macie przynajmniej 2 materiały, zawsze zaczynamy o 9:00. Jeżeli chodzi o codzienne informacje, to są codzienne informacje z Rosji. Natomiast o 17:00, w zależności od konkretnego dnia, no to są różne informacje. W poniedziałek, słuchajcie, w tym momencie mamy najczęściej informacje dotyczące Rosji, we wtorek informacje dotyczące CEP Ukraina, w środę mamy lupę Marka Meissnera, w czwartek bardzo często mamy komentarz dnia dotyczący też sytuacji w Rosji, jeżeli chodzi o godzinę 17. I w piątek, słuchajcie, nowy format, który się pojawił od 2 tygodni, z którego jesteśmy osobiście bardzo zadowoleni, czyli materiał z Olą Fedorską dotyczący, słuchajcie, Niemiec. I tutaj duże podziękowania dla osób, które zaczynają wspierać też nowe formaty. Ja może też na chwilę pokażę, jeżeli chodzi o Patronite'a, bo pojawiły się zmiany, jeżeli chodzi o Patronite. Mamy, słuchajcie, możliwość w tym momencie wspierania naszych wszystkich formatów. Tutaj też część osób prosiła, żeby poza Patronite'em dać możliwość, a taka możliwość też dla osób z zagranicy się pojawi. Możecie też wspierać, jeżeli ktoś ma oczywiście ochotę, tak, to nie jest coś, co trzeba robić, natomiast no nie ukrywamy, że to jest ten element, który pozwala rozwijać się nam i tworzyć te materiały.
Tutaj też widzicie mniej więcej, jak wygląda popularność różnego typu materiałów, bo mówiliśmy o CEP Niemcy. Pojawił się pierwszy patron i tutaj duże podziękowania, jeżeli chodzi o ten format. Tak naprawdę chyba jak wprowadziliśmy taką możliwość wspierania na Patronite, no to tego samego dnia albo jakoś następnego rano pojawił się pierwszy patron, a więc tutaj duże chapeau bas. Jeżeli chodzi o te najpopularniejsze, no oprócz tego podstawowego progu, czyli wspieram Kremlinkę, to komentarze dnia cieszą się dosyć dużą popularnością i to dla nas na samym początku było zaskoczenie, natomiast też widzimy, że jeżeli chodzi o materiały z Markiem Meissnerem, też dużo osób wspiera, jak i co ciekawe wspiera Jaruski, no i pojawił się też Wieczór z Wacławem, czyli to, o co wielu osób prosiło. W ostatnią sobotę mieliśmy 2 materiały. Mieliśmy, tak jak wiecie, wieczór z Wacławem i też był Jaruski. Jeżeli ktoś nie oglądał i ma taką ochotę, to oczywiście zapraszamy. Istnieje taka możliwość cały czas, żeby obejrzeć ten materiał. Natomiast jeżeli chodzi o ten tydzień, no jeszcze nie wymieniłem tutaj oczywiście top 10. Dlaczego? Dlatego, że ono jest w takiej formie od samego początku, czyli łączymy te materiały zarówno na Kremlince, jak i na kanale Maćka w tym momencie. No i dzisiaj będzie ostatni. Dzisiaj będzie ostatni materiał. Tu część może z Was być niezadowolona z tego powodu, bo będzie ostatni top 10. Natomiast nie oznacza, tak jak wiele osób sugerowało, że ta współpraca z Maćkiem się kończy. Ona się nie kończy. Chcemy od przyszłego tygodnia, żeby był nowy format, bardziej skierowany na rzeczy związane z tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o Rosję, jeżeli chodzi o geopolitykę. No i tu będzie zasadnicza dla Was zmiana, ponieważ materiały, które będą przygotowywane, nie będą przygotowywane przeze mnie. Tu wiele osób myślało, że to były jakieś materiały przygotowywane czy przez Maćka, czy wspólnie. Nie, to były materiały od samego początku przygotowywane przeze mnie. I w tym momencie ze względu, no z wielu jak gdyby względów, to chyba kiedyś też tłumaczyłem, natomiast mogę jeszcze raz powtórzyć, to są materiały, które dużą część tego weekendu i soboty i niedzieli zabierają, bo trzeba przygotować osobne materiały, które nie pokrywają się z materiałami z tygodnia, co stanowi bardzo duże wyzwanie, jeżeli chodzi o podsumowanie tygodnia, tak żeby one były atrakcyjne dla widzów, no i żeby przyciągały tutaj uwagę. Natomiast w przyszłym tygodniu, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, no będą to materiały przygotowane już bezpośrednio przez Maćka, a więc duża zmiana. I tak to wygląda, to można powiedzieć, że jest ujednolicenie w stosunku do naszych pozostałych materiałów. A więc i zarówno począwszy od właśnie Marka Kozubla, skończywszy na Oli Fedorskiej, czy też na CEP Chiny z Łukaszem, to są materiały przygotowywane w całości przez prowadzących. Ja też przypominam, że to są prowadzący, to nie są osoby, które zapraszamy, to nie są goście, to już wielokrotnie mówiliśmy, to są osoby, które przygotowują w całości te materiały i chcemy również, żeby w niedzielę Maciek tutaj był na podobnej zasadzie. Rozmawiałem też z Maćkiem, oczywiście z jego strony jest pełna tutaj współpraca, no i myślę, że to będzie bardzo ciekawe, bo będzie inne spojrzenie, tak? My mamy swoje spojrzenie z Mateuszem, ono oczywiście się pokrywa, natomiast w przypadku tej niedzieli będą to materiały autorskie Maćka. Natomiast pojawi się coraz bardziej rozbudowywany i tego możecie się spodziewać, materiał dotyczący Dzikiego Wschodu. Tutaj cały czas ja szukałem takiego pomysłu na to, jeżeli chodzi o tą część, to były często na samym początku, część z Was bardzo lubiała
różnego rodzaju monologi, które właśnie ja teraz wygłaszam i dotyczyły najczęściej istotnych rzeczy, które w Rosji się dzieją. I tak będzie, ale będą zapraszani goście, będzie możliwość zadania pytania, będzie wydzielony blok, w którym możecie zadać pytanie naszym prowadzącym i będziemy starać się te najciekawsze pytania tutaj publikować i publikować odpowiedzi. Czyli można powiedzieć, że będzie część zawsze, jeżeli chodzi o Dziki Wschód, Q&A, gdzie będziecie mogli posłuchać, czy to wasze pytania, czy też pytania innych widzów, czy też patronów, czy społeczności wspierającej. Ja jeszcze nie powiedziałem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Patronite. W tym momencie wspiera nas 326 osób. Duże podziękowania. Jeżeli chodzi o YouTube'a, i to jest zaskoczenie, tu dzięki części moderatorów, duże podziękowania, wspiera nas 410 osób. No i tu też duże ukłony. A jeżeli chodzi, słuchajcie, tu piszecie, że moje monologi są fajne. Bardzo się cieszę. Szkoda, że dzisiaj nie mogę, nie wiem dlaczego, znaczy już wiem dlaczego, wyświetlać waszych tutaj na żywo tych odpowiedzi i komentarzy. Mam nadzieję, że sobie to poprawimy w następnym tygodniu. Jeżeli macie pytania dotyczące Kremlinki i macie też pomysły dotyczące zmian, no to oczywiście zapraszamy. W przyszłym tygodniu te same formaty. Bardzo nam zależy na tych formatach nowych i zarówno tym formacie ukraińskim, jak i tym formacie niemieckim. I tu duże też uznania dla widzów i Oli, bo wydaje mi się, że świetnie weszła, jeżeli chodzi o bardzo ciekawy program, szczególnie ten ostatni. Ja prowadziłem z Olą, pewnie dlatego mi się też podobał bardzo, bo myślę, że bardzo ważne tematy poruszaliśmy i zarówno tą mobilizację, jak się okazało następnego bodajże dnia była wypowiedź tutaj części aparatu politycznego CDU, która no, mówiła te same rzeczy, które my mówiliśmy w programie, więc to bardzo ciekawe. I ciekawe, jak gdyby rzeczy poruszamy. Myślę, że tak co tydzień będzie. Ola dosyć dużo pracy wkłada w ten format i zachęcam, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, warto, myślę, że dosyć dynamiczne prowadzenie, będziemy starać się jeszcze to uatrakcyjniać, natomiast bardzo dużo danych, na czym to jak gdyby myślę, że to jest, co nas wyróżnia w stosunku do wszystkich mediów, tych komentarzy, tych jakichś tam doktorów YouTube'owych i innych, jak i tych mainstreamowych. Staramy się przekazać wam bardzo dużą ilość danych, ale również omówić te dane, no bo my wychodzimy z założenia, że najpierw trzeba sprawdzić, jak wygląda sytuacja, ale w oparciu o coś, nie o jakieś tezy, które sobie gdzieś tam wcześniej budujemy, czy piszemy książki, tylko o to, co spływa z rynku. No i tak jak gdyby ten kanał, myślę, że to jest takie core i istota tego kanału. I tak staramy się i zarówno jeżeli chodzi, tak jak widzicie, Chiny, dużo danych dotyczących eksportu, nieruchomości, tak jak chodzi o Niemcy, dane na przykład dotyczące właśnie czy zatrudnienia, czy też właśnie dotyczące eksportu, ale również staramy się poruszać te dane dotyczące sytuacji politycznej. Wbrew pozorom da się, nie jest tak, że poruszamy się w jakiejś próżni i mówimy, że ci są lepsi, ci są gorsi. W ogóle tego, zauważcie, nie poruszamy, staramy się być apolityczni, jeżeli chodzi na pewno o sytuację w Polsce, natomiast jeżeli chodzi o sytuację tą europejską, już mniej, bo ja tutaj często nie ukrywam swoich poglądów, szczególnie jeżeli chodzi o politykę czy ukraińską, czy rosyjską, czy też niemiecką. A więc jest dużo słów krytyki, natomiast zwróćcie uwagę, że często jest tak, że tą krytykę często kierujemy do obecnie rządzących. I teraz myślę, że już możemy przejść do tego tematu, słuchajcie, bardziej merytorycznego.
czyli sobie powiemy na temat tego, co się działo w ostatnim tygodniu. 3 rzeczy. 3 główne rzeczy. Pierwsza, zatrzymanie rosyjskiej ofensywy. I tu możemy dyskutować, co dalej. Czy ta ofensywa będzie kontynuowana? Oczywiście zaraz coś napiszę, że to nie jest jeszcze ofensywa, to był kierunek pomocniczy, tudzież działania zaczepne, jeżeli chodzi o ten obwód charkowski. I my właśnie temu poświęcimy dużą część dzisiejszego top 10. I tak mniej więcej pewnie w przyszłości te programy z Maćkiem by wyglądały. Dużo elementów związane z wiedzą tutaj kapitana dotyczącą tego, co się dzieje na froncie, ale również poza frontem, bo też będziemy dyskutować na temat drugiego ważnego tematu, czyli tematu dotyczącego zmian, jeżeli chodzi o Ministerstwo Obrony. I zaraz krótki tutaj komentarz. I trzecia rzecz, o której bardzo dużo mówiliśmy na tygodniu, a która tak naprawdę jest w tym momencie jedynką, jeżeli chodzi o rosyjskie media. Jeżeli chodzi o rosyjskie media, te ekonomiczne i te, które piszą na tematy gospodarcze, to jest konfiskata, zamrożenie, nowy pakiet pomocowy w oparciu o aktywa rosyjskie. Jeżeli spojrzycie na liczbę różnego artykułów, co złego może się zdarzyć Zachodowi i jak to jest niedobre dla Zachodu i że tego nie wolno pod żadnym pozorem wprowadzać, no to myślę, że przebija to właśnie tytułową bohaterkę, bo na temat tytułowej bohaterki też było dużo, czyli dymisji i aresztowań w Ministerstwie Obrony. Znaczy pani nie została aresztowana, natomiast poddała się do dymisji, a za moment powiemy, kto to. I jeżeli chodzi o ten trzeci temat, czyli konfiskatę, tudzież przygotowywany plan dla Ukrainy związany z obligacjami, no to myślę, że to przez następne, co teraz mamy, końcówkę maja, 2 tygodnie, będzie numer 1, dlatego że te decyzje podejrzewamy, że będą dopiero 7 czerwca, 8, a być może nawet kilka dni później, czyli po zakończeniu tego szczytu G7. Pytacie, czy to ta ładna pani? Tak, to ta ładna pani. Witamy też osoby, które pierwszy raz nas oglądają. Tutaj zawsze jest bardzo dużo na czacie moderatorów oraz osób, które wspierają, natomiast my zachęcamy cały czas do wypowiadania się nowych osób. I teraz jeszcze jedna uwaga, jeżeli macie pytania, bo te pytania chciałbym, żebyście zadawali w komentarzach dotyczące właśnie sytuacji czy na Ukrainie, czy w Niemczech, prośba, wysyłajcie w komentarzach, do kogo jest to pytanie, bo my nie wiemy. Czyli jeżeli macie do Oli Fedorskiej, piszcie pytanie do Oli Fedorskiej, czy pytanie do Marka Kozubla, czy pytanie do Marka Meissnera i zadawajcie te pytania. My na najciekawsze pytania będziemy starali się odpowiadać. A więc jeżeli możecie to robić pod tym materiałem, będzie nam łatwiej, bo jeżeli to będziecie robili pod różnymi materiałami, no to będzie nam trudniej tutaj odpowiadać. Ten gość po lewej, on się wepchał na afisz, tutaj się pytacie i to tak w ostatnim momencie. Tu macie jakieś pytania dotyczące Dumy, ja na te pytania niestety nie mogę odpowiedzieć, musicie sami sobie zadecydować, natomiast przejdę do tego tematu merytorycznego, czyli to, co się stało w zeszłym tygodniu, no czyli właśnie przejdziemy do tej tytułowej pani. Ja mam tutaj, jeżeli ktoś nie wie, kto to jest, a więc piszcie, jeżeli ktoś nie wie, kto to jest, to mam inne też zdjęcia, które jak gdyby może przybliżą tą osobę, a więc tutaj mamy różnego rodzaju zdjęcia. Rosyjska prasa jak najbardziej od wielu już lat rozpisuje się, kto to jest, a jest to pani, słuchajcie, sekretarz prasowa, jeżeli chodzi o Rosję, Markowska, tak, czy Markowskaja, tak,
zależy jak to będziemy sobie tłumaczyć. Ona objęła stanowisko w Ministerstwie Obrony i jest sekretarzem prasowym. To stanowisko objęła kilka lat temu. Wcześniej była prezenterką telewizyjną, natomiast stanowiska objęła dosyć wcześnie, a więc ta kariera bardzo wcześnie, jeżeli chodzi o Ministerstwo Obrony, bo w wieku 26 lat. Tak jak widzimy, no tutaj są różnego rodzaju spekulacje na temat związków z byłym już ministrem obrony. Natomiast no wiemy, że dosyć dobrze radziła sobie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju tutaj współpracowników, no i większość osób, z którymi pracowała, bardzo wysoko ocenia jej kompetencje. A więc tak to wygląda. Natomiast oczywiście to tylko część tego, co w zeszłym tygodniu czy w mijającym tygodniu było w rosyjskiej prasie, ponieważ dużo było na temat nie tylko dymisji, bo tych było kilka, nie tylko pani sekretarz prasowa złożyła dymisję i jest teraz bez pracy, ale również kilku generałów, jak i również mieliśmy aresztowania. No i ja przypomnę, jeżeli ktoś nie słuchał naszych porannych informacji, dwa takie najgłośniejsze aresztowania, czyli Szamarin, to jest zastępca szefa sztabu generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, generał broni, oczywiście oskarżony na podstawie wcześniejszych zeznań prawdopodobnie Iwanowa, czyli innego generała, wiceministra, który został też aresztowany, no i Szamarin oskarżony o korupcję. Tutaj wskazuje się przyjęcie na dużą skalę pieniędzy, mówi się 36 milionów, ja bym się nie przywiązywał do tych kwot, bo to nie mają żadnego znaczenia, natomiast 15 lat zaostrzonego łagru, no i możemy się spodziewać, że pan Szamarin, tak jak i jego koledzy, będzie się próbował ratować, no i będzie sypał kolejnych, tak, bo to tak mniej więcej wygląda, że jedni sypią następnych. Tu wiele osób porównuje to do 1937 roku i do Stalina, moim zdaniem niesłusznie, bo to nie temu ma służyć i skala nie jest na pewno taka. Tu też sporo jest aresztowań, jeżeli chodzi o osoby cywilne. I druga bardzo ważna osoba, moim zdaniem najważniejsza, to aresztowanie, słuchajcie, Władimira Wiertelskiego. I tutaj, jeżeli chodzi o aresztowanie Władimira, no to on jest urzędnikiem kluczowym, ponieważ odpowiadał za zapewnienie zamówień państwowych Ministerstwa Obrony. Wszystkie rzeczy przechodziły przez niego. No i jest aresztowany, no znowuż przyjęcie łapówki, samochód, dom, przepisany na krewnych, no tam duże kwoty wchodzą w rachubę. Wszystkiego jeszcze pewnie mu nie udowodniono, natomiast jeżeli on zacznie sypać, no to wysypie wszystkich, tak? Wysypie wszystkich. No a tutaj jak wiecie, że tak jak kiedyś Mateusz powiedział, że jak się rzuci rzutką, no to gdziekolwiek byśmy nie rzucili, to trafimy. No i można powiedzieć, że tu będzie zbiór różnego rodzaju nazwisk i różnego rodzaju uchybień, tudzież przestępstw korupcyjnych. A więc wszystko na to wskazuje, że to się może jeszcze rozwinąć. I tutaj ja zaproszę właśnie Was do tego materiału z Markiem Meissnerem, ponieważ Marka Meissnera zapytałem, bo my widzimy w tym momencie tylko jedną część, czyli tych, co byli korumpowani, a nie widzimy tych, co płacili. I tutaj zapytałem o bardzo ważną rzecz, bo jeżeli mówimy tutaj o zamówieniach publicznych, jeżeli mówimy o Ministerstwie Obrony, no to nie da się tutaj nie poruszyć tematu największego przedsiębiorstwa w Rosji, przedsiębiorstwa unitarnego, który odpowiada za 80% zamówień. Bo możemy oczywiście
się koncentrować na jakichś takich pobocznych wątkach, natomiast no, największe pieniądze robi się oczywiście, jeżeli chodzi o Rostek. I tutaj zapytałem Marka, czy jest możliwe, bo tutaj widzimy, że jeżeli chodzi o inne przedsiębiorstwa, to pojawiają się pierwsze aresztowania, być może one nie są tak nagłaśniane, ale są, jeżeli chodzi o tą drugą stronę. I mieliśmy specjalne spotkanie Putina z szefami przedsiębiorstw i o tym mówiliśmy w top 10, w którym Putin znaczy ono było nieplanowane i nagłe i podczas tego spotkania Putin pochwalił wszystkie przedsiębiorstwa, że bardzo dobrze pracują. No ale nie wydaje się, że to był główny cel tego spotkania, a celem było pewnie zapewnienie tych przedsiębiorstw, że te aresztowania będą pod kontrolą. Tutaj część osób, która jechała na to spotkanie, pewnie już się żegnała z rodziną, no bo nie wiadomo, czy wyjdą w kajdankach, czy też wrócą normalnie. Większość tych szefów, tych przedsiębiorstw oczywiście miała różnego rodzaju uzasadnione lęki. Skończyło się tym, że było zapewnienie, że jeżeli będą pracować, w cudzysłowie, w sposób uczciwy, to nic złego im się nie zdarzy, a więc można powiedzieć, że rodzaj pewnej amnestii. Tak to na ten moment wygląda, ale w Rosji niczego nie można być pewny. Może się okazać, że tylko część właśnie będzie miała tą amnestię, a przy dosyć dużej ilości różnego rodzaju nazwisk, które teraz mogą wypływać podczas śledztwa, no niektórzy mogą być nadgorliwi, no i jednak może dojść do tych aresztowań. A więc tu, nawet po tym spotkaniu, w którym Putin zapewnił, że możecie się czuć bezpiecznie, bo czystka ma dotknąć tylko Ministerstwa Obrony, a jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, to nie, no może się okazać, że no ja na ich miejscu nie ufałbym tutaj carowi i paliłbym te kwity, jeżeli oni mają jakiekolwiek jeszcze, które ich obarczają i myślę, że tak się właśnie dzieje. Natomiast ta zapowiedź, że jeżeli będą uczciwie i rzetelnie właśnie teraz pracować, to mogą czuć się bezpieczni, no schowałbym między bajki. Natomiast no, taka zapowiedź była, a więc widać, że też władza rozumie, że nie może zbyt mocno rozpędzić tej machiny, natomiast jak to zwykle w przypadku Rosji, no pewne rzeczy mogą się tak potoczyć niezależnie i nawet niby chcieli, no ale wyszło jak wyszło. No i zapytałem właśnie Marka, jak on mniej więcej myśli, jeżeli chodzi o Rostek. Do nas w weekend zawitał Marek Meissner. Ja się przyłożę, Marku. Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu. A skoro, słuchajcie, weekend, niedziela, to chcielibyśmy powrócić do tematu, który w zeszłym tygodniu ja poruszyłem, czyli zmian, jeżeli chodzi o Ministerstwo Obrony. No i zapowiedzi, bo w sumie mamy nowego wiceministra. Mamy nowego wiceministra, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o Ministerstwo Obrony, no i można powiedzieć, że kolejny w tym momencie, no właśnie, księgowy, skarbnik, osoba z Izby Obrachunkowej, ty mówisz, że nie. Nie księgowy, nie skarbnik, ale człowiek Rosteku. On ma pilnować... Ale poczekaj, zanim może przejdziemy, to powiedzmy, kim był Jurij Sadowenko, no i dlaczego on został właśnie zmieniony. Dlaczego właśnie został zmieniony? Tu jest bardzo ciekawa historia z Sadowenką. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę to tutaj człowiek tutaj sięgnę do swojej tutaj muszę tutaj sięgnąć do swojego jakiś tajny notes mamy. Nie, tutaj do swoich danych muszę sięgnąć, że Sadowienko został oczywiście zwolniony ze stanowiska, był szefem administracji ministra obrony Rosji, desantnik,
czyli dosyć ciekawie. Od 1994 roku przyboczny Szojgu odpowiadał za kwestie prawne, protokolarne, inspekcje i koordynację. Czyli co on tu robił? On tu robił bardzo ciekawą rzecz. On tu się zajmował tak naprawdę spinaniem wszystkiego i w tym momencie regulowaniem tego, co się w ministerstwie działo. Czyli także współpracą z przemysłem, częściowo, i inspekcjami sprzętu w jednostkach. I teraz nagle ląduje na tym Sawieliew. Tak. Sawieliew, kim jest Sawieliew? Z Izby Obrachunkowej. Tak, z Izby Obrachunkowej, ale to jest człowiek Czeremiezowa. A kim jest Czeremiezow? Czeremiezow jest wszechwładnym władcą Rosteku. Czeremiezow jest wszechwładnym władcą Rosteku i w tym momencie pamiętajmy, dlaczego wyleciał Szojgu. Szojgu wyleciał za konflikt z Czeremiezowem. Dlatego, że już od roku tutaj Komisja Obrony Dumy alarmowała, że nie ma żadnego porozumienia między przemysłem a wojskiem. Że z jednej strony wojsko tutaj żąda rzeczy niemożliwych, z drugiej strony przemysł, pierwszą reakcją przemysłu na jakiekolwiek żądanie wojska jest nie da się. No i tutaj wyleciał Szojgu, właśnie zaatakował personalnie kierownictwo Rosteku w tym momencie za opóźnianie remontów, za ślamazarne ich przeprowadzanie, za niedostarczanie tego sprzętu, który wojsko chciałoby i chce mieć u siebie w linii, za produkowanie nie tego sprzętu, który wojsko powinno dostać. Na co z oburzeniem odpowiedział w imieniu Rosteku Czeremiezow, że po pierwsze tego sprzętu się produkuje tyle, ile trzeba, po drugie wojsko samo nie wie, czego chce, po trzecie są czynniki obiektywne, jak na przykład przepustowość kolei, które uniemożliwiają zwiększenie produkcji. Wydawało się, że na tym się cały dialog skończył, aż tu nagle okazało się, że frakcja Czeremiezowa jest mocniejsza i Szojgu w końcu zleciał. No zleciał za to także, że bardzo wiele obiecywał, jeżeli chodzi o Ukrainę, ale niewiele tak naprawdę zrobił. No i teraz co? Białousów, który ma być księgowym, koordynatorem, liczyć każdy rubel, o czym powiedział otwarcie, ale także spiąć wojsko z przemysłem. No i jak on ma spiąć wojsko z przemysłem, to gdzieś tam powinien być Rostek, który to Rostek weźmie przynajmniej 80, jak nie 90% środków budżetowych, a przynajmniej tyle chce wziąć. No to tam... Znaczy, moment. 90% to nie weźmie. Ale to Czeremiezow chciałby, żeby tyle wzięto z środków budżetowych. Poczekaj, bo tutaj już pójdziemy chyba trochę za daleko. No. Całe środki budżetowe, które Putin mówi, że może przeznaczyć, to jest 9, nawet 10% produktu krajowego brutto, no to mówimy o kwotach 150-170 miliardów dolarów. Przychody Rosteku w zeszłym roku za 2023 no to są 30 miliardów dolarów, a więc no aż takiego ja mówię o po pierwsze kwocie jawnej, po drugie tym, co teraz jest oficjalnie do dyspozycji jako kwota przeznaczona na produkcję, remonty i odnawianie sprzętu. I Rostek chce z tego wziąć 90%, tak powiedział Czeremiezow. Tak, bo my w zeszłym tygodniu mówiliśmy, tak, że Rostew robi te 3 biliony. To jest mniej więcej 80% produkcji i tak pokazują dane, no nawet może więcej, dane rosyjskie, bo tam mamy jeszcze kilku producentów, ale oni są pomniejsi. Czeremiezow obiecał na 2025 5 bilionów, ale pod warunkiem, że uzyska odpowiednie finansowanie budżetowe. Uwaga. Bo jeżeli teraz zrobi 4, no bo zobaczmy tak, 2020 to byłaby spory wzrost, 2022 2,1, 2023 2,9. No teraz mówi się, że nawet do 4 bilionów wyciągnie, a więc te 5 bilionów może 4, 3 i 8.
No i 5 bilionów w faktycznie byłyby 2025 byłyby w zasięgu. Mhm. Ale właśnie, bo tutaj wiesz, ty mówisz, że to jest człowiek Rosteku. No Rostek się wypowiadał, że odnośnie oszczędności to należy je wszędzie szukać, ale nie w Rosteku, a te, które się znajdzie, no i ta wypowiedź odnośnie, bo po raz pierwszy w ogóle Czemiezow mówi na temat rentowności, bo już podał, że jest 2,28 Rosteku i tam już nie ma Tak. co skrobać, Tam a już jeżeli nie ma, się tak. wyskrobie, to trzeba akumulować w Rosteku, żeby to W Rosteku nie tak, żeby poszło to gdzieś indziej. napędzało następną produkcję. Ale Mhm. Czemiezow powiedział jedną istotną rzecz tutaj, że jeżeli chodzi o oszczędności, to oni znają miejsca, w których te oszczędności można uzyskać, natomiast nie jest to Rostek. I dlatego tam został posłany wiceminister od niego. Znaczy żeby wiesz, pilnował. on ma robić audyt, no ale to też jest człowiek Białorusowa, bo oni się dosyć dobrze znają z tego, co ja Tak, kojarzę. ale z drugiej strony jest to człowiek Czemiezowa, czyli wiesz, to się może łączyć. Tutaj Mhm. jak to w Rosji. Dzisiejszy przyjaciel jest, potem się może No, to ocknąć w innej frakcji, prawda? To nie jest tak, że to jest niemożliwe. No ale wiesz, jeżeli to miałoby być tak, że no bo żeby jakikolwiek audyt przeprowadzić, jakiekolwiek oszczędności, no to trzeba ruszyć Rostek. Trzeba. Jeżeli tego Trzeba. Rosteku się nie ruszy, to będzie to fikcja, tak? Znaczy wymieni się w Ministerstwie Obrony A i jak się to nic może? nie zmieni, a raczej pójdzie w drugą stronę, koszty jeszcze się zwiększą. Ale Paweł, czego ty wydatków. oczekujesz? Koszty się inaczej po prostu rozpisze. No. Będą Wiesz co? oszczędności się w Excelu rosyjskim oszczędności będą. Znaczy tam są duże też te elementy, jeżeli chodzi o nie tylko uzbrojenie, ale wyżywienie Tak. i te nawet mundury, kamizelki, jakieś inne rzeczy, które nie idą jak gdyby przez Rostek. I to są duże sumy, to prawda. Kwestia też wypłat tych różnego rodzaju wynagrodzeń, co według nowego ministra ma być lepiej. To znaczy ma być szybciej wypłacane, bo teraz są opóźnienia, sam przyznał, no ale to można czytać odwrotnie też, Frontowe. że dopiero teraz będzie. Frontowe się permanentnie spóźnia. Zresztą bardzo ograniczono frontowe, bo tam były bunty wręcz z powodu frontowego. Po pierwsze, kwartał albo nawet pół roku opóźnienia. Po drugie, dostawali ci, którzy z frontem nie mieli nic wspólnego, ale byli odpowiednio ustawieni. Na przykład kwatermistrzostwo dostawało frontowe, bo było 100 kilometrów od frontu. No i teraz był problem. No i następna ciekawostka dla ciebie, mianowicie żołnierze twierdzą, że odkąd odebrano zaopatrywanie wojska firmie Prigozina, od tej pory jakość jedzenia się zdecydowanie pogorszyła. Tak. To też jest ciekawe, nie? Wtedy było bardzo źle i narzekali, i że korupcja, i że a w sumie jest teraz jeszcze gorzej. A więc Teraz to też jest może jeszcze być gorzej. No właśnie. No ale pytanie jest, wiesz, następne oczywiście, jeżeli to jest scenariusz, ja tego scenariusza tak zupełnie nie kupuję, który przedstawiasz, to od razu mówię, a powiem też pewnie dlaczego, czyli że nic się nie zmieni, no bo żeby coś się zmieniło, jeżeli chodzi o Ministerstwo Obrony, no to trzeba ruszyć Rostek. Tu chyba mamy zgodność, no bo jeżeli oni tam coś tam zrobią w Wildze czy gdzieś tam, tak, to są jakieś tam dziadowskie oszczędności, ponieważ Rostek, no to jest 660 w tym momencie tysięcy ludzi, oni zatrudnili w 2023 dodatkowo 70 tysięcy, w tym roku mówi się o 100 dodatkowych tysiącach osób. 100 dodatkowych tysiącach, tak, no regularnie do tej pory już zatrudnili 40. No to tak idą pewnie. I jeżeli oni w tym momencie nic nie zrobią z tym Rostekiem, no to trzeba będzie szukać w takim razie pieniędzy poza już tymi, które są w budżecie. No i pytanie skąd? Spytajmy, która frakcja będzie silniejsza. Moim zdaniem Czemiezow czy Czeremiezow, bo różnie to nazwisko piszą, słuchaj, która frakcja, czy jego frakcja będzie dostatecznie silna,
żeby przeforsować nieruszanie Rosteku. Tam jeszcze przynajmniej kilka osób jest wysokokremlowsko ustawionych. Podobno Patruszew, młodszy, starszy, też popierają Rostek. Jeżeli oni popierają Rostek, to Rostek będzie nie do ruszenia. Bo to nie jest kwestia tego, czy naprawdę te oszczędności mają być. To jest kwestia, żeby coś przedstawić, żeśmy te oszczędności wydobyli, one są, do czegoś żeśmy doszli, no a już dalej to nie można. No nie da się. No, ale wiesz, no tutaj też były takie zapowiedzi, że nawet Czemiezow może zostać odwołany. Rozumiem, że ty obstawiasz, że on zostaje. Zostaje. No ale to wtedy ta misja tego Białorusowa, no to będzie takie, wiesz, taki kwiatek do kożucha. Nie, ale ależ on będzie Nie. załatwiał rzecz ważniejszą, nie szukanie oszczędności. On będzie załatwiał to, żeby przemysł dostawał w miarę terminowo, znaczy wojsko dostawało w miarę terminowo sprzęt od przemysłu. On tutaj, tu ma być ta klamra, nie w szukaniu oszczędności w Rosteku, czy jakichkolwiek. To jest mydlenie oczu. Chodzi o to, żeby wojsko dostawało mniej więcej terminowo sprzęt od przemysłu i dostawało mniej więcej taki, jaki chce dostać. No ale pytanie jest, wiesz, co tak naprawdę Białorusow tutaj może zrobić, bo ile w przypadku audytu, to co zaczął robić, już widać, że w ministerstwie głowy lecą i tam jest popłoch. Szojgu się nie zna absolutnie się nie znał na wszelkich meandrach działania przemysłu rosyjskiego. Białorusow tak, Białorusow się na tym zna. Jego na te zwykłe wykręty typu nie da się, to się nabrać nie da. Tam jest źródło, wiesz, jego nacji. No nie wiem, ja nie akurat będzie tu mógł jestem, wykręcić sianem. wiesz co, w tym aspekcie jestem sceptyczny, tak, że tu cokolwiek się pozytywnie zmieni, bo Białorusow cudownie nie rozwiąże tych problemów, które ma właśnie Rostek, rozwiąże. szczególnie, że mocną stroną właśnie jest ten Rostek i słabą stroną, ponieważ on jest monopolistą. No. On w tym momencie, pewnie byłoby lepiej, jakby te przedsiębiorstwa były niezależne i miały podpisane te osobne kontrakty, moim zdaniem, z ministerstwem, niż szło wszystko przez korporacje, bo tu jest też w mojej ocenie wąskie gardło, bo widzimy też, jak to jest nawet po stronie tej ukraińskiej, gdzie mamy tych małych, i też po rosyjskiej, tam gdzie są na przykład mali przedsiębiorcy, bo są różnego typu, tam jest korupcja, oczywiście są wszystkie inne rzeczy, ale to jest bardziej efektywne. Bardziej efektywne oczywiście, bo ta droga jest krótsza. Tak. Ale pamiętajmy, słuchaj, o jednym. Pamiętajmy o tym, że w tym momencie chodzi tylko o to, żeby, jak to by dobrze nazwać, chodzi o to, żeby wykorzystać to, co można jeszcze wycisnąć z przemysłu. A jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy, bo dalej to już nie ma tej drogi, dalej to już nie ma nic, dalej to już jest tylko import. No ale moment, poczekaj, no bo wiesz, 2024 to jeszcze będzie ten rok remontowy, no ale myślę, że ostatni. No i jak teraz mówisz, że Białorusow jakoś cudownie to odmieni? Co on może zrobić? Cudownie nie. Cudownie nie. Właśnie tu chodzi tylko o to, żeby zapewnić na minimalnym poziomie te dostawy, które będą szły w 2025, jeżeli wojna będzie trwała do tego czasu. No tak, zakładamy, że tutaj, no bo to wiesz. No. Moim zdaniem, jeżeli wojna będzie trwała, to taki Białorusow będzie konieczny. Po to, żeby zapewnić te dostawy minimorum, a w tym czasie ludzie Ławrowa będą szukali źródeł dostaw poza Rosją. No ale te źródła dostaw poza Rosją, no to skąd? Bo dyskutowaliśmy ostatnio z Łukaszem Kobierskim na temat Chin. No Łukasz jest bardzo sceptyczny. Chiny nie. Korea Północna, Iran. A tam trochę już się, że tak powiem, wyczesało. Nie, tam jest amunicja. To po pierwsze, amunicja. Kim dał to, co najstarsze. Rosjanie będą musieli mu dać o wiele więcej, żeby dał to, co nowsze. 2, będą naciski na Kimów, żeby były dostawy jakiegokolwiek sprzętu typu czołgi. Pamiętaj, że Rosjanie chcieli 500 Pokpung-Ho, czyli takiej wersji T-62. Będą naciski jeszcze większe na to, żeby dostać przynajmniej 100 takich czołgów. No i Iran to samo. Oni też mają.
A Iran, myślisz, no bo teraz będą wybory za bodajże już 40 parę dni. Myślisz, że oni zdecydują się w tym momencie na jakąkolwiek pomoc, czy będą czekać jednak, żeby tam ta sytuacja się wyprostowała, już był ten nowy prezydent, jak ty to oceniasz? Będą czekać, z drugiej strony będą trzymać rękę na pulsie. Pamiętaj, Bo to różnie co może oni być. zrobili. Nie? Oni oficjalnie wysłali grupę pomocowo-ratunkową 47 ludzi, żeby Rosjanie, tak, odszukali ten śmigłowiec i tak dalej, czyli pokazali solidarność. No ale nie zdążyli, bo tam były 2 samoloty zdążyli. nawet i łytek wysłali. Nie zdążyli. Tylko, Nie że zdążyli. No za późno. Ale to był ruch propagandowy, Tak. który Bo miał to dostrzec, wszystkie jedynki puściły, tak? tak, miała dostrzec jedna osoba, Chamenei. Chamenei i tak będzie decydował. Ty myślisz, że on jeszcze coś dostrzega w tym wieku tych 85 lat? Ma doradców, którzy mu powiedzą, co ma dostrzec. No okej, no tak. No tak, doradcy są troszkę młodsi, oni pewnie dostrzegają. Koło 60, myślę. Tak. Albo mniej. Natomiast no tutaj się mówi też o zmianie, no bo tak jak mówię, ten wiek, no i są różne tutaj też, że wiesz, to no już jest tutaj koniec. pamiętaj, że najwyższy Dlatego ten przywódca, prezydent był na, wiesz, na zakładkę, na następcę też. tak, nie zmieniamy najwyższego przywódcy. Najwyższy przywódca odchodzi do Allaha, a dopiero potem będzie nowy najwyższy przywódca. No i tu jest duża zagwozdka, kto nim będzie, bo No pytanie ten film teraz właśnie, kto, bo wiesz, właśnie był, zniknął. bo ten, który miał być, jak ten dziadek odejdzie, no to właśnie odszedł. Do Allaha. No więc będzie A problem. nie ma planu B, przynajmniej Będzie problem, ale Rosjanom będzie z tym łatwiej. Tym łatwiej będzie rozmawiać z ewentualnymi pretendentami. Nie ma jednego pretendenta. Będzie można może jakąś grę wywiadowczą przeprowadzić po rosyjsku. Oni bardzo dobrze znają Iran. No dobrze, a wracając do naszej Rosji, to rozumiem, że ty obstawiasz, że no właśnie, co teraz? Bo ja obstawiałem jednak, że będzie ten audyt, Będzie audyt, będzie wielka propagandowa akcja, szukamy każdego zaginionego rubla. Tak, Ta akcja właśnie się oczywiście skończy wielką konferencją prasową, na której się pokaże zaginione ruble, po czym powie się, że teraz już będzie wszystko ok i zacznie się mozolne układanie współpracy. Okay. Czyli majątek Czemiezowa może nawet wzrosnąć, czyli nie będzie 600 milionów, tylko powiedzmy 700, może kolejny jacht tutaj, czy jakieś nowe benefity, a Białousław też, rozumiem, coś z tego wszystkiego Coś łyknie, tak, z tym, że pamiętaj, że on zawsze bierze państwowo, bo on jest jednym z ludzi, który jest uznawany za nieprzekupnego. No, co napisali o nim Amerykanie? Zmienić. Solidny, nudny, absolutnie oddany Putinowi. Tak, solidny, no my już go mówiliśmy tak o jego charakterze, tak. To już jak gdyby nie chcę się powtarzać, jeżeli ktoś tutaj z Mateuszem był z Mateuszem chyba tak, cały odcinek, około godziny, kiedy mówiliśmy o tej postaci i jaki to jest typ charakterologiczny. Osoba, która nie ma przyjaciół, która pracuje do 23, czy znaczy dłużej w sumie, do 1, 2 w nocy, która też jest przekonana o swojej nieomylności, no, ciężki we współpracy, nie ma żadnej frakcji, oddany Putinowi i tak naprawdę Krysza, jeżeli gdzieś byśmy szukali, to jak każdy ma jakieś tam swoją, no to tu Krysza tylko Putin, tak? I Patruszew. Dokładnie, i Patruszew, tak. No. A jaka będzie rola w tym momencie Diumina? No bo no jednak to coś jest. Pamiętaj, Diumin to są służby. Diumin będzie pilnował interesów służb. No tak, no to mówiliśmy, że Diumin będzie pilnował Patruszewa i będzie pilnował Białousława i żeby i żeby tam nowa warstwa oligarchów za bardzo nie wyrosła. To będzie to. No dobrze, bardzo ciekawie się to zapowiada. My będziemy do tego tematu wracać i patrzeć, jak to Ministerstwo Obrony oraz ten przemysł się rozwija, no bo w tym momencie wydaje się, że mamy trochę tak, no ty mówisz, że będzie to tam zwiększały się do dostawy. Ja tu mam pewne takie obiekcje, że i ten audyt, i to zamieszanie akurat nie pomoże,
a zaszkodzi, ale zobaczymy, jak to też będzie wyglądać po tej stronie ukraińskiej, bo tu widzimy też duże zmiany, też zapowiedzi, o tym mówiliśmy, 50 miliardów dodatkowej pomocy, prawdopodobnie wojskowej, które Amerykanie przepchną, wydaje się, kolanem, jeżeli chodzi o te kraje G7, bo już podobno wszyscy się zgodzili. Dokładnie. Tak to wygląda. No jeszcze oczywiście nie wiemy, jak to będzie wyglądało z pakietem natowskim 100 miliardów, jak to będzie połączone. W każdym razie na pewno tam będzie ten z ustawy o pomocy dla Tajwanu, Izraela i Ukrainy, na pewno ta część wejdzie do tego pakietu natowskiego. Pytanie, czy ona wejdzie do tego pakietu G7, moim zdaniem tak. Nie, moim zdaniem nie. Amerykanie mówili, że nie, że to ma być osobno. Jeżeli nie, to znaczy, że to będzie jeszcze jeden osobny fundusz i tutaj ciekawe, jak to przejdzie przez Kongres. W każdym razie jest jedno pewne, że tamten pakiet natowski 100 miliardów, on będzie ostro rozgrywany, on powinien ruszyć. No, bo to 50 miliardów ma być pożyczka, no tu republikanie mówią, że jest ok, jest pełna zgoda. Ostatnio i Włochy, i Niemcy po tych ruchach z bankami, że tak powiem, bardziej przychylnie patrzą na te amerykańskie pomysły, bo do tej pory byli mocno na nie, natomiast im bliżej szczytu G7, tym bardziej się im zmienia stanowisko. No tak to wygląda. Dobrze, jeszcze raz dziękuję, Marku. Dziękuję, i zapraszam Pawle, na dalszą część programu. Pamiętajcie o lupie gospodarczej już we wtorek. Dzięki. Cześć. Tak, to był Marek Meissner. Słuchajcie, dosyć, myślę, ciekawy wywiad, ciekawe rzeczy omawialiśmy. I teraz ta trzecia część, czyli odpowiedzi na wasze pytania. Mam nadzieję, że się uda. Spróbuję się tutaj przyłączyć na tym programie. Jeżeli się nie uda, to zakończymy, ale spróbujemy tutaj włączyć na jedną rzecz przełączyć. Mam nadzieję, że nie rozłączy transmisji. No, widzę, że nie. Więc nie da się tego zmienić. Prośba, zadawajcie pytania, ja na kilka pytań odpowiem. Problem jest taki, że jeżeli chodzi o komentarze, to w tym momencie YouTube nie pozwala dodawać komentarza, więc tutaj musicie się wstrzymać. Pewnie po zakończeniu ja ze swojej strony wszystko poprawnie włączyłem, no ale jak widać, to nie wystarcza od jakiegoś czasu. Są problemy, jeżeli chodzi o te komentarze. I przechodzę teraz, słuchajcie, do tych pytań, a więc prośba o ich zadawanie na YouTubie, tutaj na czacie. Istnieje w tym momencie tylko taka możliwość, a potem pewnie po zakończeniu. No pytanie od Adama Komarnickiego. Kiedy Rosja osłabnie gospodarczo, że będzie musiała wstrzymać wojnę? Ja to chyba już wielokrotnie mówiłem. Nie uważam, że kiedykolwiek tak osłabnie, że będzie musiała wstrzymać wojnę. No więc pewnie musiałoby się NATO włączyć do tej wojny i byśmy mieli trzecią wojnę, to wtedy może tak. Ukraina jest za słaba i te sankcje, które są, nawet jeżeli one będą zaostrzone, nie spowodują zatrzymania frontu. Tak, tutaj bardziej ileś rzeczy złożonych, tak, czyli i sankcje, i te problemy gospodarcze, plus problemy na froncie, na przykład w przyszłym roku, to wtedy tak. No ale tu jest dużo też różnych czynników, które musiałyby się wydarzyć. A więc tutaj jeżeli patrzę na najbardziej prawdopodobny scenariusz, no to ten scenariusz taki, że za 2 miesiące Rosja mówi, no bo będziemy mieli na przykład za 3 w sierpniu będzie rewizja budżetu i ona powie, że za dużo wydaje, w związku z tym, że za dużo pieniędzy wydaje, to wszystko jest bez sensu i oni stwierdzili, że trzeba zakończyć ten konflikt. No, nie wydaje mi się, że coś takiego miałoby miejsce. Pamiętajmy, że Putin gra all in, lubi eskalować i on buduje imperium, a więc tutaj często się zresztą mówi tak, że Ukraina nie jest tym
celem. On ma wyższe w jego mniemaniu cele. No, rzecz nie godzi się z rzeczywistością, czyli rzeczywistość mówi mu, ale moment, żeby osiągnąć te wyższe cele, to jeszcze musisz przejść przez Ukrainę. No i on tego nie dopuszcza, tak? A więc to trochę taki jest rozjazd. Uważa, że te porażki są, no bo to są jednak porażki z jego punktu widzenia. Druga armia świata, która nie może podbić, no w sumie jednej z ostatnich gospodarek europejskich sprzed konfliktu i obecnie chyba jednej z najsłabszych gospodarek, która nie miała też jakiejś super silnej armii, no ale ma duże możliwości i mobilizacyjne, i wsparcie jednak krajów zachodnich, no tutaj cały czas nie może pogodzić się z rzeczywistością. Natomiast to oczywiście szkodzi, tu już piszecie tak, że to szkodzi oczywiście Rosji długoterminowo. Tutaj piszecie, że ekonomia Niemiec po wojnie się zdenazyfikowała. Ja nie lubię tego słowa, bo Rosjanie używają w stosunku do Ukrainy, ale pisze Wiktor, że ekonomia Niemiec po wojnie się zdenazyfikowała, ekonomię Związku Radzieckiego się zdekomunizowało, co będzie robić się z ekonomią Rosji po upadku obecnego reżimu. No ja wielokrotnie mówiłem, po upadku obecnego reżimu kolejny reżim będzie prochiński. Tak uważam. I tu zbliżenie w stosunku, wiele rzeczy na to wskazuje. Znaczy, my jakoś też jesteśmy, tak jak Rosja trochę jest zafiksowana na swoim punkcie i budowy imperium, Europa jest zafiksowana na swojej wielkości i wydaje się, że będzie współpraca z Europą i że będzie jeszcze jakiś demokratyczny rząd czy cokolwiek takiego. Myślę, że to jest błędne myślenie. Jak tam wenezuelska ropa, czy ruszyło wydostać, czy Amerykanie położyli łapę na niej? No w sumie to jakichś wielkich zmian nie ma. Jest kilka koncesji, w tym momencie jest i dla Hiszpanii cały czas, i dla Stanów Zjednoczonych. To jak gdyby stoi. Jeżeli gdzieś bym szukał krajów, które będą zwiększać wydobycie, Irak, znaczy oprócz takich naturalnych, czyli Stany Zjednoczone, Kanada, Norwegia, no to Irak mocno zwiększa. Zobaczymy, co będzie z Iranem, bo to ciekawa sytuacja, bo pewnie by zwiększał, no ale teraz może być inaczej. Szczególnie, że te wybory się zbliżają amerykańskie, no i nie wiadomo też, kto zostanie prezydentem w sumie. Niby nie ma to znaczenia, no ale ma znaczenie, tak? Bo niby rządzi 85-letni starszy pan, tak to nazwijmy, no ale ten pan w którymś momencie umrze i tu rola prezydenta może być kluczowa, jeżeli chodzi o Iran, a więc ja bym tego tak nie robił, że nie doceniał, bo może się okazać, że jeżeli będzie bardziej, no to w Iranie trudno sobie wyobrazić na ten moment, ale powiedzmy bardziej prozachodni i bardziej, znowuż przynajmniej delikatnie, bardziej liberalny, no to może dużo zmienić, no ale zobaczymy. To będzie za powiedzmy 40 tam bodajże, czy to już może mniej, 30 parę dni te wybory. Jeżeli ktoś się tym interesuje, no to będziemy też widzieć, kto ma jakie szanse. Tu pyta Tomasz Kochański, czy w samolotach do Chin razem z Putinem poleciała córka Kateryna Tichonowa? Nie wiem. A więc odpowiadam, że no jakieś takie plotki były, ale ja nie wiem tego. Są jakieś dane o wpływie wojny w Ukrainie i wszystkiego, co tam płonie, na globalne ocieplenie? Nie ma takich, ja nie widziałem takich danych, natomiast jeżeli chodzi o globalne ocieplenie, nie wygląda to dobrze. I ja wielokrotnie o tym mówiłem. Wydaje się, że te wszystkie plany, które ma Europa, no one nie działają i w sumie nie ma to żadnego wpływu na to, co się dzieje z klimatem. Wielokrotnie mówiłem, wpływ, jeżeli gdzieś byśmy szukali, no to są Chiny.
Chiny emitują tyle dwutlenku węgla i innych gazów i tyle co reszta świata. Więc o czym my w ogóle tu mówimy? Europa w tym momencie robi połowę tego, co Stany Zjednoczone, i to można powiedzieć, że jest tam 6-7% z całej emisji, a więc to jest wszystko bez sensu. Bez innych krajów oczywiście, co nie znaczy, że jak gdyby moim zdaniem też jest jak gdyby problem, bo powinniśmy zacząć zastanawiać się, jak się przystosować do zmian, a nie jak je zatrzymać, bo nie jesteśmy w stanie ich zatrzymać. I to jest też chyba ten problem i nikt tego otwarcie nie ma odwagi z polityków powiedzieć, tylko zaklinamy rzeczywistość, mówiąc, że my jako Europa powstrzymamy ocieplenie na całym globie. No nie powstrzymamy. I przestańmy się oszukiwać, bo to jest bez sensu, tak? Więc zastanówmy się, jak przystosować się do tego, co nas czeka, jeżeli chodzi o te zmiany klimatyczne, a nie próbować to odwracać, bo nie jesteśmy w stanie tego odwrócić. Dobrze, jakieś jeszcze pytania, bo jak nie, to będziemy kończyć. Chcę też dać Wam przerwę, jeżeli chodzi o te top 10, bo dzisiaj znowu już wyszło 2 godziny. Tu pytacie się, czy to jest ostatnie. Tak, to jest ostatnie dzisiaj top 10. Ja więcej tego top 10, jeżeli chodzi przynajmniej do września, nie będę przygotowywał. Będzie przygotowywał Maciek, to już nie będzie top 10, tylko będzie troszeczkę zmieniony format. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobał. Natomiast jeżeli chodzi o moją aktywność, no to ja będę angażował się w te aktywności, które mamy w pozostałej części, tak? A więc tutaj moja aktywność, jeżeli chodzi o top 10, będzie ograniczona. No tu piszecie, że jeżeli chodzi o te zmiany klimatyczne, no to trzeba by było żeby Chiny i Indie się ogarnęły. No właśnie, no tutaj bez jakiegoś wspólnego porozumienia i wspólnego planu, no trudno sobie wyobrazić, tak, że to, tak jak mówię, jeżeli mamy jakiś kraj, który robi 7%, no to jaki to jest jak gdyby sens, tak? A mamy kraje, które, no to wszyscy powinni się porozumieć, co jest trudne, tak, a więc dlatego mówię, że dobrze się też przygotować, bo żeby nie było tak, że są te zmiany i potem ktoś mówi, a bo my nie powstrzymaliśmy i dlatego. No jakie to ma znaczenie? No będzie tak jak będzie. No, trzeba się pogodzić z realiami i do tego się przystosować, a nie zaklinać rzeczywistość i próbować odwrócić coś, co się nie da odwrócić. Tak, tu piszecie, że Gretę Thunberg należy wysłać do Chin. Nie wiem. Ja akurat tych aktywistów ekologicznych zupełnie nie rozumiem, bo ja nie rozumiem, no chyba, że ktoś pobiera jakieś wynagrodzenie, to wtedy może to ma sens, natomiast to, co oni chcą, no to jest tak jakby zaklinanie, jeszcze raz mówię, rzeczywistości wbrew rzeczywistości. Tu piszecie, że top 10 było super. Słuchajcie, no tak jak mówię, dajcie szansę też nowemu formatowi, dajcie szansę Maćkowi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Top 10 było pierwszym programem, na samym początku było tylko top 10, tak? No potem tych programów zaczęliśmy dosyć dużo tworzyć, no i moje zaangażowanie jest w jakąś tam część. Zobaczymy jak to będzie i ja wierzę, że ten format, który robimy, no ma szansę, no i też chciałbym, żebyśmy nie powtarzali tego, co jest na tygodniu, bo trochę wtedy robimy taką kanibalizację tych samych wiadomości, a jak nie robimy kanibalizacji, no to no dużo wysiłku, można powiedzieć, że top 10, jeżeli chodzi o taki ilość pracy, po Jar Ruskim, bo Jar Ruski najwięcej, to jest format, który najwięcej poświęca mojej uwagi i najwięcej pracy kosztuje. On jest najtrudniejszy, natomiast top 10 był na drugim miejscu. To jest jak gdyby wiele godzin i sprawdzenia, weryfikacji, przygotowania.
Szczególnie, że to jest aż 10 takich atrakcyjnych miejsc, to nie jest takie proste do przygotowania. Oczywiście nie jest tak trudne jak Jaruski. No i tu duże też uznania dla osób, które wspierają Jaruski i format właśnie Wieczoru z Wacławem, ponieważ no to są formaty, które nam sprawiają dużo satysfakcji, natomiast cały czas, co ciekawe, oglądają to ludzie, którzy spodziewają się tam treści ekonomicznych. Takie były nawet ostatnio komentarze, pomimo tego, że daliśmy jak gdyby informację, że nie będzie, no to byli rozczarowani, że nie było. No i na to nic nie poradzimy. My uważamy, że wbrew pozorom Jaruski jest niszowym i misyjnym formatem, dlatego że poprzez satyrę i poprzez pewną ironię no próbujemy pewne rzeczy zmienić. Pewnie nam się nie uda, natomiast my to próbujemy i mam nadzieję, że wiele osób to doceni, jeżeli chodzi o czy spoglądanie na to, co się dzieje za tą naszą wschodnią granicą, bo wydaje się, że reżim czego jak czego, ale kpiny i satyry bardzo się obawia. Też wiemy, jakie jest nasze miejsce w szeregu. To nie jest powszechny program. Fajnie by było, jakby coraz więcej osób oglądało, natomiast też zdajemy sobie sprawę, że robimy to po polsku i jeżeli chodzi o Polaków, no to poczucie humoru, które nam towarzyszy, no towarzyszy tylko części naszych widzów, bo większość widzów lubi takie poważne formaty na doktora, my to tak nazywamy. No i tak to jest. No i trzeba się z tym pogodzić, tak? Co nie oznacza, że nie będziemy robić Jaruskiego, bo będziemy robić Jaruskiego i tyle. Tu piszecie, tak jak Jacek, jeśli ktoś nie ogarnia idei Jaruskiego, to jego problem. No, wiele osób nie ogarnia. To trochę nas smuci, bo wydawałoby się, że program jest. Znaczy, my idziemy coraz bardziej też abstrakcyjny taki humor. Nie każdemu, on też wymaga dosyć dużej uwagi i koncentracji na opowiadanych historiach. Nie każdemu to odpowiada, tak? Startowaliśmy chyba jednak z półki niżej, natomiast staramy się rozwijać, jeżeli chodzi o ten format. No i tyle. No tu piszecie, kontynuujcie dalej, najbardziej się boją wyśmienia. No właśnie tak też uważamy, bo wydaje się, że to, co się dzieje w Rosji, szczególnie to no jest się z czego śmiać, tak. Ten reżim jest po prostu tragicznie śmieszny, jakby no nie było to kosztem oczywiście ludzi, to byłoby łatwiej, no ale jak każdy reżim, taki reżim, no ma te swoje właśnie ten czarny humor, można powiedzieć, tak, no bo ten nasz humor no jest taki trochę przez, jakby popatrzeć z rosyjskiego punktu widzenia, patrzymy z polskiego, wiadomo, jak oglądacie, ale z rosyjskiego no to jest taki humor przez łzy, tak, no bo sytuacja dla Rosjan no nie jest dobra. Tu pisze ktoś, Vasquez, że humor nie każdy rozumie. Tak, znaczy my często czujemy się niezrozumiani, jeżeli chodzi o ten format. No ale tak jak mówię, będziemy to kontynuować. Będziemy oczywiście też kontynuować poważne rzeczy. My uważamy, że nasza taka geopolityka i te komentarze jest strasznie takie poważne. I wszyscy mają takiego kija w dupie i jak coś komentują, to musi być jakiś pomost, jakieś tutaj poważne rzeczy i jakieś tezy, które trzeba bronić, trzeba atakować innych tutaj, jeżeli chodzi o różnego rodzaju swoje poglądy i trzeba ich bronić. My tak nie uważamy. Jeżeli się zmienia rzeczywistość, to trzeba po prostu przyznać się do tego i opisywać to, co jest.
No i zachować przy tym jakiś dystans do siebie, dystans do innych, a jeżeli chodzi o ten rosyjski reżim, no to jest to taka tragikomedia i my staramy się to właśnie wam pokazać. Nazen dali mi bana za udostępnienie Wacława. Nie wiem, co ty Tom udostępniałeś, ale jeżeli nasz materiał, to wydaje się, że nie powinni, a jeżeli innego Wacława udostępniałeś, no to już możesz się wtedy zastanowić. Dobrze, zadawajcie pytania, bo ja mówię, będę powoli kończył. Tu piszecie, że w top 10 są elementy kpiny. No elementy kpiny chyba i ironii są w każdym z naszych materiałów. A więc jeżeli ktoś ogląda codzienny CEP, no to pewnie odnajdzie, bo opisując to jakoś nam często trudno jest uciec od pewnej ironii, chociaż no staramy się, żeby te materiały poranne, no były to wiadomości i były jednak wiadomości poważne, tak? Natomiast jakaś tam riposta się czasem zdarzy. Jak myślisz, kto z góry na Kremlu dostanie czapkę? No to jest trudne pytanie. No Szojgu jest zagrożony, no ale z drugiej strony Labradora kupił. No i tak jak Wowa tak siedzi, no to sobie tak myśli. No kupił mi psa, na ryby jeździł, to może go zostawię, tak? To są tego typu, słuchajcie, czasami dylematy, tak? Jeżeli patrzymy na tego typu przywódców, no bo on sobie też zdaje sprawę, że każdy tam bierze i że Szojgu nie jest święty. I bardziej jest pytanie, no bo na ten moment Szojgu jako taka, no bo zobaczcie, co on zrobił. On wziął Szojgu na to spotkanie ostatnie z szefami tych przedsiębiorstw i wszyscy wiedzieli, że przecież Szojgu stoi za tą całą korupcją, a on tam musiał siedzieć i udawać, że popiera tego Putina. Więc jak na razie to z punktu widzenia reżimu doskonale to rozgrywa. I nawet ten Szojgu, który powinien zostać już skazany i aresztowany, on jest przydatny, żeby pokazać, że to jest kaprys władcy, czyli ja chcę go zostawić tutaj, a w każdym momencie go mogę skazać. I to jest też przykład dla tych właśnie szefów tych przedsiębiorstw, że oni są zależni od tego kaprysu cara. I myślę, że to tak jest rozgrywane, znaczy nie myślę, no widzimy, że to tak jest rozgrywane i tak jest pokazywane. Co nie znaczy, że w którymś momencie mogą stwierdzić, że będzie się opłacać. Jednak tam pies, psem, ale dobrze by było widziane, żeby go powiedzmy tam zrobić jakąś pokazówkę i obarczyć go winą na przykład za niepowodzenia na froncie, bo myślę, że tu jest kluczowe, jak będzie front rozgrywany. Jeżeli się okaże, że Rosjanie, jeżeli chodzi o tą ofensywę letnią, odniosą porażkę, no to pozycja Szojgu jest zagrożona. No bo wtedy będzie, że to przez korupcję ponieśli porażkę. A jeżeli nie będzie jakiejś takiej znaczącej porażki, a jakieś zwycięstwo, to co ciekawe, wtedy ta pozycja Szojgu może będzie ok, tak? No bo ludzie nie będą się koncentrować na tym, że żadnych tak naprawdę sukcesów nie ma i że front się ten rosyjski zwija. A więc to myślę jest istotne. Na ten moment będziemy mówili w top 10. Sukcesów nie ma z punktu widzenia rosyjskiego. Porażki jeszcze nie ma, no ale jeżeli ta sytuacja będzie do końca tak roku, no to należy uznać za porażkę. Tak, niezależnie co będzie propaganda mówić. No bo nie ma przełamania, a pamiętajmy, że 2024 no to jest ten jeden z ostatnich roków, lat, gdzie można jeszcze remontować, a potem już nie będzie można remontować. W przyszłym roku albo bardzo już mało, tylko wybrane rzeczy. No i stąd też są teraz te zmiany i te dyskusje, co po. No bo oni też sobie zdają sprawę, że kiedyś te remonty się skończą. A tu nie ma cały czas pomysłu, co dalej.
bo jest cały czas jechanie na tych sprzętach posowieckich, a jak widzimy te wszystkie nowe i zarówno samoloty, jak i te czołgi, te armaty, te BWP nowoczesne, no to przecież nic nie działa, tak? Wszystko jest, można powiedzieć, korupcja zżarła, tak? No bo tu należałoby szukać chyba największego winnego. Ale to nie oznacza, jak to w Rosji, że nie można tego odbudować, nie? Oni zdają sobie sprawę i teraz będą chcieli tutaj poprawiać tą sytuację. Czy im się uda? Trudno powiedzieć, moim zdaniem nie. Ale to jest tylko moje zdanie. Tu jak posłuchamy niektórych polskich ekspertów, no to już za kilka lat pod Berlinem Rosjanie będą, tak. Nie chodzi o branie, tylko o brak skuteczności. Chodzi o dwie rzeczy. To mówiliśmy kiedyś z Mateuszem. Mateusz to świetnie podsumował. Putin ma dosyć nieudolności i korupcji. Jakby byłby sukces, to przecież Szojgu nie byłby tutaj zmieniany, tak? Bo po co? Nie? To by się już pogodziło z tą korupcją. Natomiast ponieważ jest nieudolność, to wtedy ta korupcja ma znaczenie, no bo próbuje się szukać przyczyny. No i ta korupcja chcąc nie chcąc wychodzi, tak, no bo wychodzi z każdej dziury w Rosji. Czy Chińczycy prześlą sprzęt i amunicję na kredyt? No moim zdaniem nie prześlą, ale tego też nie wiem. Tak. Tutaj Magda pisze, czyli wchodzimy w etap walk czołgów i posiłków z Iranu z podkładem Kimów. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Rosja, zresztą takie wypowiedzi były na tym ostatnim spotkaniu z szefami, że trzeba postawić, bo tam było, jak będziecie słuchać w top 10, będę o tym też mówił z Maćkiem, tam był przykład tej Wołgi nieszczęsnej, z który, jak ktoś nie oglądał, to w Jaruskim o tym mówiliśmy, że reżim jest trochę przerażony tym, że oni nie są w stanie nic wyprodukować. Ktoś mówi, no ale to co roku produkują czołgi. Nie, oni nie produkują tych czołgów, tylko remontują. I z innymi rzeczami jest podobnie. No, Rosja po prostu ma duże problemy, jeżeli chodzi o produkcję, jeżeli jest odcięta od zachodnich komponentów. Tak naprawdę, jeżeli coś jeszcze produkuje, no to gdzieś próbuje przemycić te komponenty Zachodu, natomiast własnymi siłami z tym jest problem. I tutaj Putin żądał tak od tych firm, żeby opierali się na własnych komponentach, tylko że będzie po prostu ciężko. Tu piszecie, że będzie elektrownia na Księżycu. No tak, potem Gwiazda Śmierci. Wołga z chińskich części. Nie, no to jest chiński samochód, ona nie jest z chińskich części, to jest po prostu chiński SUV. Tam kilka jest modeli. Tam nic nie ma rosyjskiego, tak. No i tego się obawia też reżim. O tym wielokrotnie mówiłem, że obawia się takiej smuty związanym z tym, że za moment no, będą częścią po prostu jakąś tam prowincją chińską, jeżeli to będzie w tym kierunku szło, no bo tutaj ta dominacja Chin jest dosyć duża, a też mówiliśmy o tym chińskim cepie, że w dłuższym terminie Chinom może zależeć na, powiedzmy, nazwijmy to współpracy, a bardziej na dominacji w stosunku do Rosji. Pytacie o format Maćka Korowaja. Maciek pewnie będzie zaproszony, natomiast na ten moment jakichś nowych formatów nie planujemy. No musielibyśmy już przejść na format taki telewizyjny. A pamiętajcie, że my w tym momencie, jeżeli chodzi o prowadzących, no to wygląda tak, że utrzymujemy się z wpłat patronów, społeczności i jeżeli YouTube ma dobry czas, to czasami z reklam, tak? Natomiast nie mamy też wpływu na te reklamy. Tak naprawdę te reklamy służą nam do tego, żeby zwiększyć dotarcie i tu też duże podziękowanie dla osób, które po prostu subskrybują nasz kanał, bo to nam w duży sposób pomaga. Chciałem się dopytać, za co tak naprawdę wyleciał Szojgu i w tym momencie pan Marek opowiada na moje napisane, ale pomyślane pytanie. No tak, dobrze.
No to już odpowiedzieliśmy. Dobrze, słuchajcie, jest już 8:21, przynajmniej na moim zegarze. Będziemy powoli kończyć. Dziękuję wszystkim za to, że chcieliście ze mną spędzić wieczór. Nie kończymy oczywiście wieczoru, bo jeszcze 2 godziny, godzina 50, top 10. Znowuż się rozgadaliśmy z Maćkiem, no ale myślę, że warto zajrzeć. Trzymajcie się. Cześć.